Witamy Was serdecznie, dobrzy ludkowie. Po wizycie w dwóch pięknych rumuńskich miastach, czyli Oradei i Timisoarze, postanowiliśmy wyjść, a raczej wyjechać poza strefę komfortu i zaczerpnąć wreszcie coś niecoś z rumuńskiej natury. Dlatego właśnie kierujemy się w stronę granicy z Serbią, w pewne wyjątkowe miejsce zwane przełomem Dunaju. A później pojedziemy dalej na najwyżej położoną trasę w Rumunii. Czekają nas 3 intensywne dni i 2 noce pełne wrażeń na łonie natury. Zatem serdecznie zapraszamy. A linki do wspomnianych wcześniej filmów o Oradei i Timisoarze znajdziecie w opisie tego filmu. Trying to unplug, but the feeling's gone. Walking in the wild, walking in the wild. You don't know why, you don't know why, you don't know why. Radio play in the cesspool stream. Oh, you? Znajdujemy się nad samym brzegiem Dunaju i za moimi plecami jest taki monastyr Marakonia. To jest całkiem nowy monastyr, ponieważ został wybudowany na fundamentach starego, którego zburzono w 1967 roku. Pierwszy kamień węgielny w 1993 tutaj postawiono. W 2008 roku wyprowadzili się stąd mnisi, a wprowadziły mniszki i to dzisiaj one tutaj zarządzają tym przybytkiem. Tutaj się przechodzi przez jakiś sklepik. A monastyr wygląda tak, jest mały, jak widzicie, ponieważ on tu jest bezpośrednio na Dunajem, prawda, samym, także on nie może być wielki, bo jest droga, a z drugiej strony jest Dunaj, także jest bardzo mało miejsca. Tym samym musi być też mały ten monastyr, ale jak zwykle to w tych świątyniach prawosławnych te zdobienia, te obrazy, te ikonostasy są przepiękne. Tu są relikwie. Relikwie? Różnych świętych widzę, bo tu w każdym tym pierścieniu jest jakoś relikwia świętego poszczególnego. Maria Magdalena jest nawet, zobacz. No tak, autentyczność tych relikwii No, to wiadomo. podlega wątpliwości, ale wiara czyni cuda. Tak, autentyczność to trzeba wziąć w margines, ale apostoł Piotr nawet jest. I tutaj można zakupić pamiątki. Magnesy również są. No, siostra dzwoni teraz tutaj z manami. Pięknie. Bata tu coś kupi, jakieś zakupy zrobi. To mnie fajnie pachnie. No fajne rzeczy można kupić i wcale jeśli masz takie drogie, takie magnesy, 7 lei kosztują. Tutaj za wstęp się nie płaci, także warto po prostu zakupić coś w ramach ofiary, podziękowania. No jak widzicie, monastyr jest mały, tak jak mówię, tu już jest rzeka z tej strony, a tu jak widzicie jest od razu droga, no, także on musi być siłą rzeczy mały. No i tam nawet samochód wjechał. No przez ta brama jakoś tam musiał wjechać. Chyba jak wyjeżdżają, podejrzewam, to po prostu muszą wszystkie te kwiaty cofać. Ta brama otwierają i ta brama otwierają. Jakoś przejeżdża na ten samochód. Innej opcji nie ma. I podejrzewam, że bardzo rzadko jest eksploatowany, bardzo rzadko wyjeżdża stąd ten samochód. Ale siostrzyczki widoczek tu mają zacny. No to coś pięknego, aż uciecha tu mieszkać.
się opiekować tym klasztorem. Nawet swoje winko mają, znaczy się w sensie, że winogrona. A jeszcze chciałem wam powiedzieć, że tamta druga strona właśnie, to już jest po stronie serbskiej, tam już jest Serbia. Dlatego tu musieliśmy wyłączyć, prawda, roaming, internety, bo ściąga tu serbskich operatorów i zażarłoby nam wszystko zaraz z konta. Czyli Dunaj to można powiedzieć jest taka granica. Tutaj jeszcze nad brzegiem Dunaju, niedaleko tego monastyru, jest kolejna atrakcja turystyczna, całkiem nowa, bo wybudowana w 2004 roku, wyrzeźbiona. To jest pomnik Decebala, ostatniego króla Daków. Został ufundowany przez rumuńskiego biznesmena Dragana. Tam jest właśnie napisane, że to jest król Decebal i fundował to Dragan. Tutaj 12 alpinistów rzeźbiło go przez 10 lat i jego wysokość to jest 43 metry i 25 metrów szerokości, a sam nos ma 4x7. Także coś ogromnego, ale bardzo tutaj pasuje naszym zdaniem. A ciekawe, czy mu idzie wleźć na głowę, bo tam widzę jest krzyż na głowie jego. To pewnie idzie Decebalowi wleźć na głowę. Fajnie sobie wykupić tu taki rejs, prawda, po Dunaju i wtedy się płynie. Tu jeszcze są dwie jaskinie. Nie wiem, czy my skorzystamy z tych atrakcji, zobaczymy, jak znajdziemy jakąś miejscówkę, to będziemy kombinować, czy jutro ogarniemy temat, ale najpierw musimy jakiś sen nocleg tu ogarnąć i płynie łódeczka, właśnie taką łódeczką można się przepłynąć, można wynająć i ona płynie tutaj, różne kursy robi, do tej jednej jaskini nawet wpływa też, także jak najbardziej warto skorzystać. Tu można się nawet dowiedzieć chyba, ile to kosztuje taki rejs. Za dnia pewnie się więcej dzieje, bo są jakieś burgery, nie burgery, jakieś budki, jakieś stragany, także pewnie tutaj wszystko tętni życiem, a teraz już jest godzina 18:10, no i już tu się nic nie dzieje w sumie. Myślałem, że jak tu się podejdzie, to lepiej widać, ale najlepiej chyba widać z tego mostu tam. Także jeżeli zdjęcia, to zdjęcia tylko z głównej drogi tutaj. Chyba że z łódeczki, jak wykupicie sobie taki kursik. Można zejść i się zapytać w sumie. 50 ron persona. To jest wszystko chyba zależne od długości i gdzie ta łódka płynie, prawda? Ale 50 ron rzekomo jest jedna osoba. W głowie mi się kręci, jak widzę te schodki. No, bardzo stromo jest, zobaczcie. Tak po schodach to się idzie około pół minuty, a jak się potkniecie, to w 2 sekundy jesteście na dole. Pan tam jeszcze jest, ja się go zapytam. Mapa się idzie zapytać tego pana. A pan już jedzie. A jedzie. Chyba się mnie wystraszył. You want to go with the boat? No, not today. Tomorrow. How long is the race? How long? 2 hours in Chaboya. 1 hour. I also want to go, but he says that we need to be 4 people, and so Not today. today. Not Thank, today. thank you. Tomorrow. Okay. Jest i ściana na wlepki, także my skorzystamy z tej opcji. I szukam tu jakiejś polskiej wlepy, czy jest, ale nie widzę. Nie widać żadnej polskiej wlepy. No jesteśmy już na tablicy. A tu pan szaleje. Znaleźliśmy sobie taką miejscówkę. Tam jest niezbyt przyjemny widok, takie wielkie krzesło. Tam jacyś panowie z winkiem przyjechali, gra muzyka. I tam jeszcze może kawałek się przejdę dalej obejrzeć, ale już nie będziemy się zapuszczać. Tu jest fajne miejsce na jedna noc, to będzie spoko. Przede wszystkim to musimy sobie się przebrać, bo jest tu chłodno jest, nie? Strasznie, tam było cieplutko. Póki jest jasno, to trzeba przełożyć wszystko, żeby z tyłu zrobić porządek. Oj, a kiełbasa się fajczy. Beata. Troszkę mi się jedna zjarała, ale Radek to zje. Ja to zjem. Tu Radzie robi całkowitą reorganizację w aucie. No bo Kaś będziemy musieli spać. A mamy tyle rzeczy. Tu przepływa taka rzeczka. Będziemy mogli sobie umyć nogi. Troszkę umyć się. No i żabki nam tu śpiewają ładnie. Cały czas mam wrażenie, że coś tam łazi w tym lasku, ale to chyba kamyczki się osypują. Tu jest kiełbasa i mamy taką ucztę tutaj. Skromnie, bo skromnie. Musimy zjeść, bo będę mieć zimne, także się biera za jedzenie smacznego. I słychać cały czas, jak coś chodzi po lesie koło nas. Czy to leszy może chodzi? O.
Coś chodzi ewidentnie ten, nie? Słychać to. Tu mam grill się chłodzi i tu mam najważniejsze sikierka. By mnie co napadło tego kurde ogusza. Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień. Wyspaliśmy się, można tak powiedzieć, w naszym łożu w samochodzie. Fajnie się spało, jeszcze coś też tam chodziło w nocy, nie? Jak to w lesie? To nas budziło. Akurat jest fajnie, bo na pewno lepiej niż na jakiejś, przy autostradzie, na jakiś tam No zjazdach. bo cicho, znaczy się cicho w sensie, że to coś po lesie chodziło, no ale to Nie taki, przeszkadza. jak się odkrywa jakieś nowe miejsce, jest się w nowym miejscu, to też mamy taką czujkę włączoną, chyba takie niepokoje jakoś się włączają w nas i słyszymy więcej niż powinniśmy słyszeć. No jeżeli chodzi o kwestię higieny, no to mamy taki tutaj baniok, widzę z wodą, tak żeśmy sobie i z kranikiem, tak żeśmy sobie poradzili. Mamy mokre chusteczki, jeszcze nawet ukidał bluza moja od pasty do zębów. No, mamy też solarny prysznic, ale wczoraj z racji tego, że późno żeśmy tu przyjechali, już się robiło ciemno i było chłodno. Nie rozkładaliśmy tego, no, ponieważ to się nagrzewa od słońca i już by się to raczej nie nagrzało. A nasze łoże samochodowe wygląda właśnie tak. Czyli całkiem sporo miejsca, jak widzicie. Nie jest źle. Można się było nawet w miarę komfortowo wyspać w tym łożu. Nie narzekamy. Ja nie wiem, co się z tobą dzieje w ogóle. Nie wchodziła. Chodziła. Zanim dojedziemy do Transalpiny, wejdziemy tutaj na punkt widokowy na przełom Dunaju, prawda, na tą żelazną bramę na granicy serbsko-rumuńskiej. Tutaj obok boiska znaleźliśmy sobie miejsce takie, nie wiem, tu jakiś lokal kiedyś był, nie wiem, czy tu można stać, czy nie można, ale my już tu zostawili auto i idziemy. Tu jest boisko piłkarskie, miejscowość Dubowa. No i tutaj jest taka tablica, która wskazuje nam kierunek. Szybko musimy to ogarnąć, bo Transalpina to jest trasa, która jest zamykana w godzinach wieczornych, także musimy szybko przejechać jeszcze tą drogą. Co ciekawe, tu jest automat nawet na napoje. Możecie sobie napoje jakieś kupić po drodze. Dobra, lecimy tutaj po schodach do góry. Tutaj się w lesie zaczyna szlak. Grzechem by było nie wejść, nie popatrzeć sobie z góry na ten przełom Dunaju. Nie wiem, czemu cały czas chcę powiedzieć Dunajca, mi się to myli z pieninami. Myślę, że to będzie lepsza opcja od tej łódki. Łódka też by była fajna, bo można jeszcze przyhaczyć o jaskinie tutejsze. Chyba jednak wolimy sobie spojrzeć z góry na to wszystko. Ale oznaczenia też są bardzo dobre. Co tak średnio 4-5 drzewo je znaczy. Jak do tej pory. Po drodze jest taka wiatroaltana, także można spocząć, posiedzieć ewentualnie, ale to jest kawałek drogi, także chyba nikt nie zgłodnieje do tego czasu. Na chwilę odsapnięcia to jak najbardziej sprawdzi się taki punkt. Fajny mostu, a propos. Dwójeczka. I jakiś biskup tam jest na tym stole. Od serbskiej strony tam są takie wyższe te szczyty. Pewnie by było lepiej z widokami, chociaż nie zawsze to jest prawda. Czasem się niżej wychodzi gdzieś, to są lepsze widoki. Później no to po prostu te najważniejsze punkty, które chcemy zobaczyć, są zbyt daleko, a my jesteśmy zbyt wysoko i słabo to widać. Jeszcze tak ostrzegają tu co niektórzy, że rzekomo tu są żmije, tak, że trzeba uważać na żmije. Najlepiej głośno chodzić, głośno tupać, żeby żmija po prostu wiedziała, że ktoś przechodzi, żeby jej nie zaskoczyć. No i dobrze mieć właśnie długie spodnie w takich miejscach, gdzie występują żmije. No i tu jest punkt widokowy, już widzę jakiś. No i pięknie. Dunaj to jest druga co do długości rzeka Europy. Przebiega przez 10 krajów i często jest
punktem granicznym między tymi krajami. Niektóre kraje mają tylko z jednej strony do niej dostęp, z jednego brzegu, gdyż ona jest granicą, tak jak tu na przykład z jednej strony jest Serbia, z drugiej strony jest Rumunia. Żelazna brama to jest taka tama utworzona w przełomie Dunaju, czyli w takim miejscu, w którym Dunaj jest wąski. Można tam było zrobić taką bramę. Zaczęto ją budować w 1964 roku, ma 441 metrów długości i spiętrzyła wodę w tym miejscu na 33 metry. Także 3 wioski musieli ewakuować, około 23 tysiące ludzi musiało stąd odejść, żeby powstała ta tama, to zalewisko. Ogólnie cały ten przełom Dunaju jest nazywany żelazną bramą, a jeżeli chodzi o przełom, ogólnie przełom rzek, to chodzi o to, że po prostu rzeka przełamuje w tym punkcie góry. Przebija się przez góry, nie okrąża tych gór, tylko przebija się przez góry, żłobi, prawda, takie korytarze, wąwozy i to jest tak zwany przełom właśnie rzeki, bo tu jest akurat przełom Dunaju, ale mamy przełom Wisły w Polsce, przełom Dunajca i są różne inne przełomy jeszcze rzek. Rzeka sobie szuka miejsca i żłobi te góry i przebija się przez góry i to jest właśnie przełom. Zazwyczaj ta rzeka jest w tym miejscu węższa dużo, chociaż tu jest ten Dunaj, no bo Dunaj jest ogromną rzeką, jest szeroki, jak byście spojrzeli, jak widzicie, prawda, jest bardzo szerokie koryto. Ale też to pomogło, tak jak Beata wspomniała, ta tama sprawiła, że poziom rzeki się podniósł, tym samym koryto zrobiło się szersze. To jest taki kanion z wodą w środku. No a tam łódeczki to są te łódeczki, którymi mogliśmy śmigać, ale nie będziemy śmigać, bo nie mamy czasu już. Jedna kwestia, nie wziąłem drona. Z tym, że jest następna kwestia, że to jest teren Parku Narodowego. Rzeka Dunaj to jest rzeką graniczną pomiędzy Serbią i Rumunią i byłby problem. Także w takich miejscach raczej nie jest skazane, żeby latać dronem. I tym bardziej, że tu jest, tak jak mówię, strefa Parku Narodowego, a w Rumunii można latać dronem według tych wytycznych, jakie są w Unii Europejskiej, z tym, że pomijając wszystkie parki narodowe. W parkach narodowych nie wolno latać dronem. Daje jeszcze się nie lądował dronem. Najgorszy jest ten pierwszy odcinek, nie? Pod górka, a później już luz. No to zajęło dokładnie 20 minut, żeby... Do tego punktu. A jeszcze później tu można zrobić taką pętelkę, z tym, że dzisiaj już nie będziemy się w to bawić, bo tak jak mówię, jedziemy na Transalpinę, a ona jest zamykana tam w wieczornych godzinach. No a też chcielibyśmy jeszcze za dnia sobie popatrzeć na te widoki tam, prawda? Jakieś przebitki zrobimy i lecimy. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity, wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean, wanna pick this thing up. Powiem wam, że Francja elegancja, fajne widoczki tam w dole, jak widzicie, płynie sobie łódeczka. Nic, tylko wchodzić i cieszyć się tymi widokami naokoło. Ja już godą, że idziemy, ale tu mi się tak podoba. Dla tych, co lubią adrenalinkę, można się tam jeszcze spiąć, czy pochodzić po tych skałkach i zrobić sobie ostatnie w życiu fajne zdjęcie na przykład. Tu kolejny punkt widokowy. Tam na tym wystyczek by szło siedmiu. No wiesz, woda miękko, a kamień twardy, a jak woda No. umie wydrążyć ta skała. Tak, dokładnie. Kropla drąży skała. No. Tu zwinka, zobaczcie. No nie boi się ty, a teraz uciekła. No a tu właśnie, gdzie ta altanka, to jest prawdopodobnie szczyt tej góry, tylko nie jest jakoś specjalnie oznaczone. Ale to podejrzewam, że tu jest ten szczyt, no bo tu jest największe wypiętrzenie, że tak powiem. Tutaj bardzo ładne magnesy, nie są jakoś specjalnie drogie, także polecamy wam. No fajnie, na pamiąteczkę może komuś też rozdamy. Cars play cowgirls and numberless jazz. We're feeling just fine in our running hats. Walking a while, walking a while. I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs.
i teraz właśnie będziemy jechać już na słynną 67C, czyli na trasę Transalpina. I jedziemy od strony południa. Miejscowość Bengesti. A jak będziemy tam wyżej, to Wam trochę więcej opowiemy o tej trasie. Cześć osiołek, co tam? Samotność ciężki los. Osiodłany jest, a tam drugi, zobaczcie. No fajnie się zaczyna. A to... Ale cały czas redukcja. Trójka, dwójka, czwórkę też można wrzucić. Była informacja, że na odcinku 14 km ograniczenie 30 na godzinę. W Rumunii mamy dwie bardzo znane trasy, a mianowicie trasa transfogaracka i trasa, którą akurat jedziemy, czyli trasa Transalpina. Chociaż obu trasom nie można odmówić uroku, to trzeba powiedzieć jedno, że Transalpina wiedzie w prym w tym, że jest najwyżej położoną trasą w Rumunii. Jeżeli chodzi o samą trasę, to wybudowana już była, o dziwo, przez Rzymian. Później w latach 30., 1930 roku poprawiał ją król Karol, rumuński król Karol. Oczywiście trasa cały czas jest modernizowana, kładą nowe nawierzchnie, wiadomo, żeby usprawnić tutaj ten przejazd. Jeżeli chodzi o uroki tej trasy, to my będziemy mogli coś więcej powiedzieć, jeżeli przejedziemy całą trasę i wtedy będziemy mogli ją też porównać do trasy transfogarackiej, ponieważ tą trasą jechaliśmy w 2011 roku i wtedy się dowiemy, która dla nas będzie, czy też jest ładniejszą trasą. Musimy się śpieszyć, bo jak widzicie, słońce chyli się już ku zachodowi, a tutaj mamy fajne towarzystwo, bo mamy krowy tutaj. Krówki, pani pasterz, bo to jest chyba pani, tak po głosie mi się wydaje, chyba że pan sopranem mówi. Czerwone zaczynają. Po drodze są też osiołki, pieski, inne zwierzątka, jeszcze niedźwiedzia nie udało nam się spotkać. Jeszcze jakieś tam lokaliki znajdziecie, jakieś sklepiki, pewnie można jakieś jedzenie, pamiąteczki kupić, jak ktoś by był zainteresowany, prawda? No a ta miejscowość, zobaczcie, tutaj w górach to nie jest jakaś taka popierdółka, to nie są jakieś górskie małe chatunie, tylko to jest naprawdę pełnoprawna miejscowość, bardzo duża miejscowość z bardzo dużymi budynkami. To jest jakiś kurort, bo widzę, że tam wyciągi narciarskie są, także pewnie tutaj zimą się sporo dzieje, chociaż częściowo ta trasa jest zimą zamknięta, ale pewnie do tej miejscowości jeszcze jest otwarta, bo ludzie muszą jakoś dojechać i zaopatrzyć się, prawda? Kurde, ile owiec. Patrzcie, ile tu jest owiec. Masakra. Cała polana owiec przy tej miejscowości właśnie. A miejscowość wygląda tak przekozacko. I ona się tak ciągnie z tamtej strony, z tej. No jest długo ta miejscowość, bo jechaliśmy przed chwilą przez nią. Pięknie to wygląda. I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Every doubt just feeds the flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest.
Jest bardzo zimno. No trochę za późno żeśmy się wybrali, jak widzicie, bo już Jak zawsze. zmierzcha. Jeszcze wam pokażę, bo tu można spokojnie biwakować, tylko my też zastanawialiśmy się, czy tu właśnie nie spać, ale jest zimno bardzo, to chyba zjedziemy jednak niżej, tam gdzie jest ciut cieplej i tam znajdziemy jakieś miejsce. Tam widać w dali samochód, tu jakiś kamper przerobiony. I tam jeszcze też jest, są jeszcze lokale, jakieś sklepy z pamiątkami, a tu jest psina. Taki duży, obytyn. Z tej czeskiej bajki, nie wiem jak się nazywał ten pies, ale tak wygląda trochę. No widzisz, zase se mi to jenom zdálo. I'm breaking the mold. Sky is the limit. I'm out of control. Sky is the limit. No chance to hold. Sky is the limit. I'm breaking the mold. Sky is the limit. I'm out of control. Mamy niespodziewanego gościa tutaj na drodze i nie wiem, czy trzeba jakieś opłaty zrobić, czy coś. No nie, chyba nie. Chyba już nie trzeba płacić. Puściło nas. Taką drogą musimy jechać tutaj. Na ten kamp, niby kamp. Straszne rzeczy się tu dzieją, ale spotkaliśmy rodaków tutaj obok i powiedzieli, że chyba spoko, że nie ma problemu z tym. Nie wiem, czy nas widać, ale dojechaliśmy na miejsce nad jezioro, którego nie widać, jest za moimi plecami. Może lampka wezmę. O, strasznie żyje terenie. No i teraz robimy sobie, jak widzicie, kolacyjka, bo my dziś o cały dzień w sumie nie jedli. No, Od rana, od śniadania, nie? A jest już 21 gdzieś koło tego. W ogóle jechaliśmy może z jakieś 5-6 kilometrów taką drogą, że zobaczcie sobie jak wygląda auto nasze. Całe siwe jest. Nawet to szutrowa droga nie jest. To jest takie klepisko, nie? No bo niby tu miało być jakieś fajne pole biwakowe, no ale tu jest strasznie nierówno. Tu jeszcze znaleźliśmy takie miejsce w miarę równo, a reszta tu jest spady jak cholera. No i spotkaliśmy Polaków i zapytaliśmy, czy tu po prostu można stać, czy tu nikt nie goni. Będzie, że nie, że to chyba do pobliskiego monastyru należy, prawda, teren. I jeżeli ktoś tu jest, a posprząta po sobie, no to nie ma z tym problemu. Dzisiaj już w sumie nie będziemy chyba więcej nic nagrywać. Jutro wam powiemy co i jak, bo no i tak jest ciemno, nic nie widać, co tu będziemy gadać. Jutro rano zobaczymy, jak tu ta miejscówka wygląda. Dwa Rumuny w aucie śpią. Ale pogoda dzisiaj nie za bardzo. A taki mamy widok za oknem. Szyby nieco zaparowane i też brudne, bo jak żeśmy jechali tu po tej drodze, to masakra. I tam w tym lesie był ktoś wczoraj z latarką w rogu, tam chodził cały czas, a nie widzę tam żadnego jakiegoś domku albo coś takiego. Ale tu wiszą te druty nad tym jeziorem, tak ledwo. Jakby miały wpaść do wody, ale jakby się bał, jakby się kąpał, że to wpadnie i mnie poradzi prąd. No. A tu taki gości my dostali. Co panowie? Cisną się przy stole, wąchają No wszystko. ale deska nam liżesz, tak się nie robi. Fuj. Panowie, nic nie jemy jeszcze, dopiero śniadanie przed nami. Na razie się pakujemy, rozumiesz, pakujemy się i później będziemy jeść. Nie? Miejscówkę już żeście widzieli jako tako, czyli jeziorko, w którym niestety dzisiaj się nie będziemy mogli wykąpać, bo jest załamanie pogody. Wczoraj jeszcze było około 30 stopni, ale dzisiaj jest bardzo zimno. No i teraz się robią jajuszka tutaj. Rumuńskie jajuszka z rumuńskich kurek. Kupiliśmy takie mega, to już są jedne z mniejszych, rzodkiewy. O, tu jest przekrój tej rzodkiewy. No jest to takie sfatygowane trochę, bo się to obija cały czas. Zobaczcie, jak jest zakurzone. Taka druga tu była i teraz no pojedziemy z powrotem, to będzie to samo, także musimy gdzieś na myjnia wjechać, żeby to jakoś ogarnąć. Tam w tym czerwonym samochodzie, tu są Polacy, nasi rodacy. 3 panów jest po prostu. A tam nie wiem kto to jest, ale to nie są polskie blachy. Po drugiej w nocy zaczęły dzwony tutaj w pobliskiej cerkwi, prawda, dzwonić. Jak szalone. Nie wiemy czemu. I obudziło nas to zwyczajnie. Może Putin umarł, ale nie wiemy. Oni by tu dzwonili, że Putin umarł. No, przecież Chyba jakby się- z radości, no. Ale chrześcijańska postawa. Cieszycie, że ktoś umarł, nie? No ale są tacy ludzie, którzy lepiej, żeby ich matka ziemia nie zrodziła po prostu.
No, także lepiej, żeby ich nie było, bo jakby ich nie było, to by miliony innych istnień żyły. Ostatnio dużo gadaliśmy o różnicach, które nas dzielą i tu widać te różnice właśnie. Jednak sporo nas dzieli. No jeszcze, że te fusekle miał ściągnąć. Przyszedł kolega, go tamci przegonili, co wcześniej tu byli. Jeszcze miał innego kolegę, tamtego też przegonili. I tak jest wystraszony, tu stoi przy nas teraz. A śmierdzi strasznie baranami. To jest chyba pasterski jakiś pies, bo strasznie. Wełną. Czuć go jak nie wiem. Czy mnie się zdaje, czy coś tu śmierdzi? Ale pojedliśmy se sporo. Teraz kawa i druga. Idziemy jeszcze zobaczyć monastyry, bo tu są dwa. Jeden jest nowy chyba i jeden jest stary w tej miejscowości. No grzechem by było nie wejść, nie zobaczyć tego, bo to pięknie wygląda. Może dziwić fakt, że tu jest 5 domów na krzyż, nie? A jest taki kompleks, ale to jest może coś na zasadzie jakiegoś zakonu. I oni se tu mieszkają po prostu na odludziu. Piesek chodzi cały czas z nami tutaj, ale do Polski cię chłopie nie wezmemy. A tu jest holy water, tak, święcona woda. Spożywa się go wyłącznie na czczo, wyłącznie Przez chrześcijan. prawosławnych chrześcijan. No bo chodzi o to, żeby im nie brali tego, wiesz, Aha. do celów kuchennych. Czyli my nie są prawosławni chrześcijanie i nie możemy tego wziąć. Ale powiem wam, że super sobie tu mieszkają. Jest monitoring, zobacz jakie kamery tu są. Kurde, tu może jakieś rekolekcje się też odbywają, bo widzę tam też duży budynek jest koło tej nowej cerkwi. No, coś na zasadzie naszych rekolekcji podejrzewam, też może się tu odbywać. Ten ukryty wśród gór i lasów w sercu rumuńskich Karpat monastyr Oasza zachwycił nas spokojem i niezwykłą atmosferą. Drewniana cerkiew została zbudowana w 1943 roku, zaś w latach 80. po utworzeniu jeziora zaporowego, zwanego również Oasza, świątynię przeniesiono wyżej, aby nie została zalana. W 1990 roku powstał tu klasztor żeński, jednak surowy klimat i odosobnienie sprawiły, że zakonnice opuściły to miejsce. Od 2000 roku funkcjonuje tu klasztor męski, który stał się jednym z najważniejszych ośrodków duchowych dla młodzieży w Rumunii. Zaś tutejsi mnisi słyną z pięknego bizantyjskiego śpiewu liturgicznego i organizują warsztaty muzyki cerkiewnej. Każdego roku odbywają się tu obozy i rekolekcje dla tysięcy młodych ludzi z całej Rumunii. Tu jest ta dzwonnica, gdzie biły w nocy o 2 właśnie, po 2 w nocy biły dzwony. Teraz przyszliśmy właśnie do tej nowej cerkwi, tu są takie podziemne korytarze. W prawo chyba nie można iść, trzeba iść w lewo, bo pani tutaj powiedziała, że w lewo trzeba iść. Tu można jakieś sobie ikony kupić. 100 lei, 200 lei. No bardzo to ciekawa opcja, warto to zwiedzić. Jeżeli ktoś by tu zawitał na ten koniec swoisty świata, no to może jak najbardziej, a nawet konieczne jest, żeby to odwiedzić, bo ciekawe miejsce to jest. Śpieszymy się, bo lecimy do miejscowości Alba Iulia i tam jest fajna cytadela, twierdza, bardzo duża twierdza, którą chcemy sobie zobaczyć przed tym, zanim dotrzemy do naszej kolejnej miejscówki, prawda? Do Turdy musimy później dojechać. Strasznie się tu kurzy, będziemy mieć wszystko uwalone, widzisz? No trudno. Dobra, to let's go. Taką drogą my jechali. Jadymy taką drogą. A tu Radek zmierzły. Taką baba mieć, Jezus Maria. Już niedługo. Chcemy to rozkminić. Tu można jakieś żetony pobrać. 160 sekund, ale wezmę najpierw jeden, bo on 5 i zobaczymy. Teraz musimy po prostu rozkminić, co jest co, żeby nie naciskać bez sensu, bo szkoda czasu. Próbujemy to przetłumaczyć. No ale bardzo proste rozwiązanie, banknoty można wrzucić, także nie ma problemu. Kartą nie wiem, czy idzie płacić. Tu akurat chyba nie można. No bo patrzcie, jak ten samochód wygląda, nie?
Wypadałoby go umyć. Przyjadziemy do następnej miejscówki, to wstyd trochę Tu masz umyć. umyć. Tu masz szczotka piankowa, żółty Wosk, wosk i... a płukanie? Płukać. No to dobra. Przyjechaliśmy pod Cytadelę Albach Karolina, dokładnie się ta cytadela nazywa, czyli od króla Karolina. A teraz zatrzymaliśmy się tutaj na tym parkingu. Tam bliżej jeszcze też można podjechać, ale tam widzieliśmy już większe obłożenie jest, a tu jest większy luz, także spoko. I tam nie widzieliśmy parkomatu, co ważne, tylko widzieliśmy takie informacje, jak tutaj są, czyli płatność SMS-em. A my tego chcemy uniknąć, bo nie chcemy się w takie rzeczy bawić. Tu jest zwykły parkomat, także można chyba normalnie zapłacić albo kartą, albo gotówką. Także my preferujemy ta forma. Tak, z tego co widzę, trzeba chyba wpisać numery rejestracyjne samochodu. No tutaj jest wszystko fajnie w sumie opisane, ale naciskacie tutaj, naciskacie później tutaj, wprowadzacie numer rejestracyjny oczywiście swój, później akceptacja, wyświetlają Wam się opcje, czyli plus, minus, wiadomo, dodajecie sobie na przykład 2 godziny i wtedy jak sobie ustalicie, potwierdzacie na motylku i wtedy płacicie normalnie, przykładacie kartę i płacicie, czyli cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, kurwa, cyk, cyk. Płatność za parking to 5 lei na godzinę. Alba Iulia to już było ważne miasto w czasach rzymskich, nazywało się Apula i to była stolica całego regionu, czyli Dacji. Dacji, od tego właśnie pochodzi nazwa auta, Dacia. No i ostatni król Daków, to już też o tym mówiliśmy, to był właśnie ten Decebal, który walczył z Rzymianami, ale przegrał i Rzymianie tutaj wkroczyli i zajęli to miejsce. Prezentuje się to fajnie. Jedyne co jest niefajne to pogoda dzisiaj, bo cały czas jak widzicie lekko pokapuje sobie deszczyk, ale gorzej jakby lało. Przed chwilą słyszeliśmy Polaków, to chyba jakaś polska wycieczka była. Jakieś ogrody różane z tego co widać na wstępie, co Beata bardzo lubi, bo na każdy kwiatek musi powąchać. Ta katedra powstała całkiem niedawno, w 1922 roku z okazji koronacji na króla Rumunii Ferdynanda I i jego żony Marii. Wtedy Transylwania została wcielona do Rumunii i z tej okazji wybudowano taką piękną cerkiew. Powiem Wam, że bardzo ładnie to tutaj wygląda. Te budynki, te zdobienia, te kolory, widać, że wszystko jest świeże, wszystko jest odświeżone, odrestaurowane, także naprawdę szapoba. Za nami jest katedra świętego Michała w Alba Iulia. To jest najstarszy budynek tutaj w tym okręgu. Ona już była 3 razy przebudowywana, ma 800 lat. Różne style się tutaj mieszają, jest bardzo piękna w środku. Jest też polski akcent. Jest tutaj pochowana córka Zygmunta Starego, Izabela Jagiellonka, żona Jana Zapoli. I kiedyś te narody właśnie, wiążąc jakieś przymierza ze sobą, zawierali małżeństwa. I właśnie tym sposobem Jagiellonka została żoną Jana Zapoli. Aktualnie wchodzimy do katedry świętego Michała. Tutaj w tej katedrze świętego Michała jest opcja wejścia na wieżę tutaj katedry i to kosztuje 8 lei lub 4 leje, to podejrzewam dzieci. Okay, where are you from? From Poland. 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 Wait, you don't have to pay because we are Hungarian here, and we lost our country in the First World War, and Hungarian and the Polish people are like brothers, and I let you. Thank you very much.
for John Paul II. Thank you. Wchodzimy takim wąskim, bardzo wąskim wejściem na wieżę. No, podobno wieża jest najwyższym budynkiem w Alba Iulia. Nie wiem, czy to są aktualne dane, ale z kodu QR tutaj ściągnęłam z dołu, także Czyli ta wieża, na 56 którą idziemy, metrów. tak? Najwyższym jest. Dobra, no, sprawdzimy zaraz. A tu są jeszcze na ścianach wyryte z 1903 jakieś tam wandale wyryli, no ale zostawili to. Apostoł Paweł, tu jest nad nami. Tu już w tamtych czasach telefony mieli, bo obejrzycie, on go ewidentnie przez telefon. Z Panem Bogiem. Bogu, a ty dalej ze sznura dzwonisz? No tutaj taka ciekawostka, bo tu jak widzicie są nowe schody, znaczy się nowe, no, nowe stare. A tutaj jest taka pęka i tu prowadzą stare schody prawdopodobnie. Tak jak na początku się tu wchodziło takim wąskim wejściem, to prowadziło aż na sam szczyt wieży, podejrzewamy. Także fajnie, fajnie. No zobaczcie jak to się kołyszą te schody. No. Bardzo się kołyszą. Liczyliśmy, że wyjdziemy jeszcze wyżej, ale tu jest kłódka. Z tego co widać, nie można dalej iść. Szkoda, ale pewnie tam jest dzwonica, po prostu dzwon tam jest, nie? Jak te mury widać fajnie. No, mury I zobacz, widać, to co jest zarośnięte, widzisz co to jest? Czekaj. Amfiteatr. Gdzie? A no faktycznie. To trawą takie zarośnięte tam. No fakt. Ja to zbliżam może. Bo ewidentnie przypomina właśnie amfiteatr. To są te stare mury, te pierwsze mury, które były tutaj chyba, nie? W środku kształtuje się ta siedmioramienna gwiazda tej nowej cytadeli. Tak. Tak wygląda ten ostatni etap, no, punkt, do którego możemy dojść, prawda? Widok trochę słaby przez okno, bo jeszcze są nie dość, że takie krateczki, to jeszcze są takie szyby, które tam trochę przeszkadzają, na przykład w robieniu zdjęcia. Ale jak my tu mówimy za darmo, to nie ma co wybrzydzać, bo za darmo to dobra cena. Domy panu jakiś magnesik, jakaś wlepka albo coś. Dotarliśmy do okienka pod zegarem, to okienko, a później jest jeszcze telewieża. Szkoda, że nie można było wyjść tam nad zegar. Cytadela Alba Iulia, inaczej też Cytadela Karolina, nazwana tak od króla Karola, powstała już w czasach rzymskich. Rzymianie tutaj byli na tych terenach w I-II wieku naszej ery. W III już się stąd wynieśli, ponieważ utrzymanie tego terytorium wydawało się im za drogie. A ta cytadela, którą dzisiaj możemy zwiedzać, powstała w XVIII wieku na planie Gwiazdy. Jest to jedna z największych cytadeli w Rumunii. Ma 70 hektarów powierzchni. Mury mają długość 12 km i prowadzi do nich 7 bram. Żeby to tu zwiedzić, potrzeba troszkę więcej czasu niż my mieliśmy, ale zwiedziliśmy takie najważniejsze zabytki związane z tą cytadelą, czyli kościół świętego Michała, katedrę rzymskokatolicką i nową w 1922 roku wybudowaną cerkiew prawosławną. Tutaj moim zdaniem spokojnie można by było spędzić cały dzień, nie? Jeżeli ktoś tu będzie dłużej, to są lokale na terenie tej cytadeli, tej twierdzy. Jest ona dość rozległa, no mieściło się tu kiedyś miasto, no to jest, siłą rzeczy musi być duże. A na tym placu za moimi plecami, tutaj nad moją głową na koniu jest Michał Waleczny, władca, który zjednoczył Wołoszczyznę, Siedmiogród, czyli Transylwanię i Mołdawię, z czego później zaczęła powstawać Rumunia. Ważna persona tutaj, jeżeli chodzi o państwo rumuńskie. Do tej pory za nic nie płaciliśmy. No jak widzieliście, ta sytuacja z tym panem, który stwierdził, że jesteśmy bratnimi narodami i nie musimy płacić. Muzeum Unii, a tu sala Unii.
To jest na pamiątkę tego, że właśnie cała ta Transylwania, ten okręg został wcielony do Rumunii. My już do muzeów raczej nie będziemy wchodzić, bo nie mamy czasu. Idziemy szukać jeszcze, co tu jest fajnego do zobaczenia, ale na pewno warto tutaj wejść do tych muzeów, warto zobaczyć wszystko, ale tak jak mówię, no przynajmniej z pół dnia sobie zagospodarować na to, bo to jest duże. Tu jest dużo obiektów, do których można wejść, a tutaj właśnie widzimy pozostałości po Rzymianach. To wszystko, co tutaj zostało, czyli ta pierwotna twierdza, z tej pierwotnej twierdzy pozostałości. Na terenie tej twierdzy jest też sporo hoteli. Już tu jest na przykład hotel, tam też widziałem, czyli jakaś infrastruktura też turystyczna, noclegowa, baza też tu jest. Jakby ktoś chciał się przespać na terenie twierdzy, co jest na pewno niezapomnianym przeżyciem, to można jak najbardziej. No, zaczęło padać i bardzo intensywnie, może nie, ale cały czas jednak systematycznie sobie pada, co skutecznie zniechęca trochę do zwiedzania. Jeżeli byśmy mieli jeszcze też więcej czasu, to byśmy może pochodzili po tych wnętrzach wszystkich. Szybka przygoda z twierdzą Alba Carolina. Ale polecamy. Polecamy jak najbardziej i warto wygospodarować sobie tutaj więcej czasu na to. Te sukiennice są piękne, tu jeszcze z tamtej strony, nie? Elegancko to wyglądało. No. A widać coś przez ta luneta? Nic nie. Tak zrobione. Prowizorka tylko. Tak, bo tam z tyłu są mury. Popatrz, widzisz? Żeby było widać. No bo to, co tutaj, po czym spacerujemy, to jest mniejsze niż kiedyś było. Znaczy się ta twierdza była większa trochę, bo to jest... rzymskich była większa. Tak, bo teraz to jest trochę okrojone, prawda, to wnętrze. Widać po murach, które sięgają zdecydowanie dalej, prawda. To jest naprawdę bardzo duża, jedna z największych twierdz w Rumunii tutaj, o ile nie największa, bo mało precyzyjne są te informacje, które znaleźliśmy w internecie na ten temat. Tutaj są właśnie kierunkowskazy, gdzie się poruszać. Jest centrum turystyczne, informacja turystyczna. Powinno się zaczynać właśnie od informacji turystycznej. A teraz lecimy do Turdy, do naszej kolejnej miejscówki. Przyjechaliśmy już do naszej miejscówki. Miejscóweczka wygląda tak. Solidne, fajne łoże, małżeńskie, szafa, lodówka fajna. Tu jest trochę bałagan, bo naśliśmy swoich rzeczy. Tu jest stolik, 2 krzesełka, jest telewizor dość duży, jest lustro, fajna opcja. Jest szafka nocna, no i łazieneczka. Jeszcze tu są jakieś wieszaki dodatkowo. No łazieneczka też bardzo fajna. Boiler, prysznic, umywalka, jest grzejniczek, jest też klima, tu jest grzejnik, jakby było chłodno, też jeszcze dodatkowo. Na zewnątrz wam później pokażemy trochę więcej, ale też to ładnie wygląda. Beata właśnie poszła coś przygotować do jedzenia, bo jesteśmy już bardzo, bardzo głodni. No ogólnie fajne wrażenia. Taki styl, można powiedzieć, ciut wiejski z jakimiś połączeniami barokowymi. Nie wiem, tak mi się wydaje. Ale fajnie to wygląda. Bardzo miła pani właścicielka, chociaż nie komunikuje się po angielsku, to jednak można było swobodnie się jakoś z nią tam porozumieć. Beata już mnie chyba dzwoni za mną, że mam przyjść jeść. No. Z zewnątrz to wygląda tak, jak widzicie, taka fajna kuchnia polowa, ale jest też dostępna wewnętrzna, tylko dzisiaj tam jest świniobicie. Tutaj ci gospodarze robią świniobicie i tu jest ponoć w tym kotle, nie będę go otwierał, ale pełno świni. Kocioł pełen świni. Z zewnątrz to wygląda tak. Też jest fajny taki domek drewniany tu. No jest jakaś altanka, w której można zjeść. No tu, tak jak widzicie, jest kuchnia, można sobie też grilla zrobić. To szkoda, że żadnej kiełbasy nie ma, ale może sobie kupimy jakąś kiełbasę. Pogoda nas niestety przywitała kiepska. Tu jest taka altanka, w której można sobie zjeść swojskie jedzenie z krauzy i winko. Też swojskie ze sklepu. 2024 rocznik. Tak, jak kurwa zawala, że ja nie wiem, co się z tobą dzieje w ogóle. Jak on się nazywa? Ciociur Male. Ciocarul Mare. Ciocarul Mare. Mucha. Transfogarasko. Transfogarasko. Transfogaraska. Transfogaraska.
Transfogaraska. Cerkiew rzymskokatolicka oczywiście. Kościół rzymskokatolicki.